Cześć, nazywam się Kasia Frędl z motokaina.pl. Dziś przed nami kolejny test fajnego auta. Ja testuję tylko fajne auta. Otóż Volkswagen tradycyjnie prezentuje swoje specjalne modele na 20, 30, 35 urodziny Golfa GTI. A dziś przed nami również specjalna odmiana jubileuszowa na 40-lecie GTI o nazwie Club Sport. To najmocniejsza odmiana GTI w historii i najmocniejszy przednionapędowy hatchback, jakim jechał. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że mamy do czynienia z seryjnym GTI, ale jednak jest to inny przedni zderzak. Mamy też troszkę poszerzone progi. Lusterka są lakierowane na czarno, są przyciemnione szyby. Mamy też dwie podwójne końcówki układu wydechowego, no i rzecz jasna z tyłu spoiler i duży dyfuzor. Turbodoładowany 2-litrowy silnik TSI w Golfie GTI Club Sport ma 265 koni, o 35 koni więcej niż w GTI wersji Performance, ale plasuje się i tak w środku stawki rasowych hot hatchy, bo Focus ST ma koni 250, a droższy od GTI Civic Type R ma ich 310. GTI Club Sport przyspiesza jedynie o 0,2 sekundy szybciej niż konwencjonalne GTI. Mimo wszystko czuć to przyspieszenie tutaj jakby mocniej, jakby bardziej bezpośrednio jest taki strzał w plecy. Na papierze to jest 6,3 sekundy do setki. Jak takie auto przytrafia się dziennikarskiej braci, to koniecznie chcą wyprowadzić ten samochód z równowagi. Ja włączam sport. Co robię? Przyspieszam, hamuję, skręcam, przyspieszam, hamuję, skręcam, przyspieszam, hamuję, skręcam. To jest mega fan, słuchajcie, to jest mega fan. Tu naprawdę nie trzeba dużo, żeby mieć mega frajdę z jazdy. Club Sport wszystko mamy podane w wersji optymalnej. Dostępne są tutaj 4 ustawienia trybów jazdy, z których najbardziej ostry jest Sport, choć nie aż tak bardzo różny od pozostałych. Gdy go włączamy, zmienia się brzmienia silnika i reakcja na dodanie gazu. Ten dźwięk silnika i układu wydechowego, o właśnie start-stop zadziałał, ten dźwięk nie jest taki męczący, nigdy nie jest tak natarczywy, by po na przykład dłuższej podróży stał się męczący. Jest naprawdę bardzo przyjemny dla ucha. Mamy tutaj wskaźnik mocy. Przyspieszam. Pierwszy wskaźnik ciśnienie do ładowania. Drugi wskaźnik przeciążenie G. I trzeci, chyba najfajniejsze z tego wszystkiego, liczba kilowatów, które są w danej chwili dostępne pod pedałem gazu. A przez chwilę nie wiem, czy przypadkiem nie mignęło jakieś 200. Patrzcie, co się dzieje. Samochodem po prostu nie da się jeździć spokojnie. A jak brzmi? Bosko. Mimo kubełkowych foteli i kierowcy i pasażera wsiada się do tego samochodu bardzo wygodnie, co nie jest standardem przy tego typu siedziskach. Moją uwagę zawsze zwraca kierownica, bo to z nią mamy najdłuższy kontakt cielesny w samochodzie. Jest trójramienna, obszyta alkantarą, bardzo przyjemną w dotyku. Ma wszyty tutaj czerwony pasek, który jest troszkę przebrudzony. No, przy eksploatacji takie rzeczy się dzieją. Dzięki temu zawsze wiemy, gdzie jest centralne położenie tej kierownicy. Są oczywiście detale podkreślające, że nie jest to zwykły Golf. To są takie czerwone przeszycia i na kierownicy, i tutaj na fotelach. Gałka dźwigni zmiany biegów też przypomina, tak jak we wszystkich GTI, piłeczkę golfową. Jest czarna podsufitka, to też można powiedzieć standard w GTI. No i oczywiście możemy zażyczyć sobie taką typową dla GTI szkocką kratę. Tutaj oczywiście tej tapicerki nie ma, ale
to wnętrze prezentuje się nieco inaczej w Club Sporcie niż w konwencjonalnym GTI. Jakby ktoś zapomniał, w czym siedzi, oczywiście są na tych kubełkach znaczki GTI i te fotele też częściowo są obite alcantarą, mają regulację wysokości i odcinka lędźwiowego. GTI Club Sport ma sportowe nastawy zawieszenia, zresztą obniżonego o 1,5 cm od zwykłego GTI. W przedniej osi mamy mechanizm różnicowy, co też sprawia, że zakręty są tu pokonywane w zaskakująco szybkim tempie. Przy tym samochód jest bardzo stabilny, nie chwieje się jak po jakiejś mocno zakrapianej imprezie. To sprawia niesamowitą przyjemność. Nie ma tutaj ciągłego efektu ocierania potu z czoła. Ten samochód naprawdę zachowuje się bardzo przewidywalnie, ratuje z opresji i nie jest to taka denerwująca ingerencja elektroniki, tylko właśnie dzieje się to praktycznie niezauważalnie i cały czas mamy wrażenie panowania nad autem. To jest bardzo przyjemne. Jest tu znana z wyścigów funkcja Boost. Jej uruchamianie to czysta rozkosz. Wystarczy mocno wcisnąć pedał przyspieszenia i mamy 10 koni więcej. W sumie do dyspozycji 290. Maksymalna moc jest tutaj osiągana powyżej 5000 obrotów, natomiast moment 350 Nm jest dostępny w bardzo szerokim zakresie, bo już od 1700, czyli bardzo nisko, praktycznie od muśnięcia pedału gazu, aż po 5300. No, takie widełki dają naprawdę mega fajną taką elastyczność. Praktycznie z każdego biegu samochód bardzo szybko przyspiesza. Ja mam tutaj 6-biegową mechaniczną skrzynię, świetną moim zdaniem. Jeżeli ktoś lubi, woli DSG, jest oczywiście taka dwusprzęgłówka w ofercie za jedyne 8300 zł. Jestem w stanie zrozumieć taki wybór, aczkolwiek nie w tym aucie, bo ten manual jest po prostu mega. Teraz ustawiam sobie na tryb Eco, będę jechać spokojnie. Chcę Wam powiedzieć, że ten samochód jest nieco bardziej potulny i mniej agresywny niż na przykład Leon Cupra 290, którym jeździłam niedawno, ale mi to w pełni odpowiada. Jeśli jesteś nałogowcem i wciąż kusi Cię ta funkcja Boost, korci Cię i nie tylko korci, po prostu z niej ciągle korzystasz, ulegasz jej urokowi, to no niestety paliwo bardzo szybko wyparowuje tutaj i grubo potrafi przekroczyć zużycie 15 litrów na przykład na setkę. No ale coś za coś. Nie sądzę, żeby osoby kupujące GTI w ogóle się tym przejmowały. Poza tym, jak się jedzie na przykład na autostradzie i pali się rezerwa, no to można włączyć funkcję Eco i nagle zasięg zaskakująco szybko rośnie. W tej chwili siedzę za fotelem pasażera najmocniej odsuniętym. Mam tu niewiele miejsca na nogi, przyznaję, ale pamiętajmy, że zawsze można się podsunąć. No, prawdę powiedziawszy, mam 1,70 m i mam kolana na styk, natomiast miejsca nad głową jeszcze mam tutaj trochę. Z boku również jest trochę przestrzeni. Sądzę, że tutaj spokojnie, wygodnie, komfortowo będzie podróżować 5 dorosłych osób, z tym, że z tyłu może nie najwyższych. Podróżuje się tu bardzo przyjemnie, te siedziska są lekko wyprofilowane, więc nie latamy tutaj w zakrętach przy odrobinie sportowych ambicji kierowcy. Jest fajna tapicerka, tutaj trochę alcantary z boku, mamy tutaj ładny taki wzór plastra miodu, mamy do dyspozycji 2 haczyki, które no, kotwiczą wszelkie ubrania albo nawet torebkę. Tutaj mamy dwie podstawki pod kubki między fotelami i również w podłokietniku 2 miejsca na jakieś napoje. Mamy dostęp do luku bagażowego, że się tak wyrażę, dla chętnych, możliwość przewożenia nart czy deski snowboardowej. Z GTI Club Sport moim zdaniem pomieści w miarę wygodnie 5 dorosłych pasażerów, sporo bagażu w kufrze. Sprawdzi się i na krótkich, i na długich dystansach. Ma właściwie wszystko, czego dusza zapragnie w jednym, moim zdaniem, urodziwym nadwoziu.
No i jest fajnym autem na co dzień? Tak. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest autem rodzinnym? Tak. Jest autem sportowym? No jasne. A wszystko to w kompaktowym hatchbacku z mocnym silnikiem. Dla mnie GTI jest trochę tak jak dojrzały, doświadczony, opanowany facet, który jednak pozwala sobie na odrobinę szaleństwa, jednak wszystko w granicach rozsądku. Jest jednocześnie silny, ale i wrażliwy, ale przede wszystkim mnie słucha. Do takiego Golfa na sterydach trzeba zapłacić w podstawie 132 000 złotych za model 3-drzwiowy z manualną skrzynią. Moja testówka jest 5-drzwiowa i ma mnóstwo gadżetów na pokładzie, więc kosztuje 165 000. Czy to dużo za podresowanego Golfa? Być może, ale jeśli zasiądziecie za sterami tego samochodu i przejedziecie dynamicznie 5 km, to gwarantuję, że już jest wasz. To kawał dobrego, solidnego, niemieckiego auta. I pamiętajcie, kliknijcie subskrypcję kanału Motokalina i rzecz jasna jestem na Instagramie Kasia Frendl i motokalina.pl. Czekam też na komentarze pod tym filmikiem i na Facebooku. Do następnego tygodnia.